Siemaneczko, cześć wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Manor Lords. W dzisiejszym odcinku skupimy się na rozbudowie, na ulepszaniu naszej armii i wdrożeniu takiego pomysłu, żeby jednak przekształcić naszych łuczników w kuszników. Mam nadzieję, że to też pozwoli mieć pewną przewagę w walce z żółtym sąsiadem. Wydaje mi się, że tutaj dwa oddziały takich kuszników na pewno zrobią lepszą robotę niż dwa oddziały łuczników. Także zobaczymy, jak to wygląda. Teraz taki rzut okiem na Legnicę. No, jak sobie przypomnę, jak zaczynaliśmy, to no, robi wrażenie, jak to miasto się rozbudowało, jakie kolory, zwłaszcza tutaj jesienią, możemy oglądać. No, robi naprawdę wrażenie. I ta posiadłość tutaj, i ta rozbudowa, ten kościół nawet tak trochę na uboczu. No wydaje mi się, że to miasto tutaj no robi wrażenie. Dobra, ale to zejdźmy już trochę na ziemię. Zejdźmy trochę na ziemię i bierzmy się do roboty. Chciałbym tych kuszników, ale tak naprawdę, żeby ich zrobić, to potrzebujemy kurz. Kusze robi się z desek i części żelaznych. Problem mam taki w Legnicy, że tutaj nie mam w ogóle ani sztab żelaza, ani rudy żelaza. I tak się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby jednak tych kuszników zrobić w Świnoujściu. No tutaj też wioska, nasza osada już niczego sobie, wygląda całkiem nieźle. Plus taki bonus, kilka chatek jeszcze nad rzeką. Chciałbym tutaj troszkę to też z czasem rozwinąć, żeby to troszkę jeszcze lepiej wyglądało. Natomiast tereny są ciężkie, bo jest stromo i nie wszystko da się tutaj wybudować. Natomiast zobaczymy. Na razie rosną tutaj te drzewka. Myślę, że te sobie zostawimy na tej skarpie, tak żeby też dodały tu trochę takiego klimatu do naszej osady. Ale tak, żeby się właśnie skupić na tych kusznikach, to będziemy potrzebować te części żelazne. Warsztat płatnerski, w ogóle to możemy puścić powoli, niech się już to kręci. Warsztat kowalski. Tych broni ręcznych już nie potrzebujemy tak naprawdę, bo nawet mamy ją zablokowaną. Zróbmy te części żelazne. Spróbujmy ich zrobić na razie może będziemy potrzebować na 36, to może na razie 18 takich części i musimy też wybudować jednego łucznika. Tu mamy na razie jedyneczkę. Tu mamy dwójeczkę, więc weźmy sobie taki warsztat łuczarski, tutaj postawmy. Musimy uwolnić jedną rodzinkę. Aha, ale w zasadzie oni tu sobie co robią? Na razie jest orka i będą mieli dwa. Tu i tu będą mieli dwa pola, więc tak naprawdę chwilowo tylko możemy to zrobić. Problem z tym jedzeniem w Świnoujściu. Nie wiem dlaczego mamy taki problem. Tutaj te 3 rodzinki sobie weźmy. Jak wygląda sytuacja? Jest pszenica, dobra. To weźmy się za przerób na razie tej pszenicy. Gdzie mamy ten młyn? Tutaj młyn. Aha, ale ziarna jeszcze nie mamy. Dobra, to idźcie tutaj pomóc w tym gospodarstwie.
Dobra. No tutaj już powinno być lepiej z czasem, bo mamy posadzone tutaj sady jabłonowe, tutaj mamy kolejny ogród warzywny. Tutaj też mamy jabłuszka i tutaj warzywa, więc o tyle będzie lepiej już w kolejnych sezonach. Natomiast tak, żebyśmy sobie poradzili jeszcze w tym roku, przy tej zimie. Weźmy na razie tych myśliwych, usuńmy. No, nie powiem, troszkę mnie to wszystko martwi. Spróbowalibyśmy może w takim razie ściągnąć coś z Legnicy za tą rudę. Zobaczmy, czy tak byśmy mogli coś zrobić. Stacja karawan. Świnoujście. Wyślijmy im w takim razie. No, będą tam potrzebne na pewno deski. A nie, no przecież my musimy wysłać jedzenie. Wyślij, gdzie są te jabłka? Jabłuszka. A co jest? Nie mogę wysłać jabłek, czy ich nie widzę? To nie, ryby nie, miód nie, mięso nie, jagody, chleb, jaja, warzywa, jabłka, ok. A weźmiemy sobie rudę żelaza. I teraz przy takiej wymianie spróbujemy w takim razie ściągnąć tutaj też coś do nas. W kuźni będziemy w stanie przerobić... Aha, ale w kuźni przerabiamy to tylko na narzędzia. To nie, to wiecie co? Musimy jeszcze postawić w takim razie tutaj z rzemiosła tą dymarkę. Taką dymarkę sobie postawimy gdzieś tutaj w tej okolicy. Myślę, że coś takiego. Dobra, i tu sobie jeszcze to robimy w takim razie. O. Dobra, i to nam postawią, przerobimy sobie trochę tej rudy na sztaby, bo tutaj nie mamy w ogóle takiej produkcji, więc te sztaby powinny być. W takim razie sobie przerobimy, co mamy, krawiecki, kaletniczy, browar stolarski. Będziemy musieli w takim razie postawić jeden taki warsztat. Ojejku, ten warsztat uczarski. No musimy to podnieść, jak to tak wygląda. I tutaj będziemy potrzebować ten warsztat kowalski. Dobra, tu mamy rodzin nadstan taki, że możemy sobie zaszaleć. Okej. Dobra, i tu nam będzie przerabiać to, tu będziemy mieli te części żelazne, łucznik się tutaj zrobi, będziemy próbować też kusze sobie robić w Legnicy. No ważne, żebyśmy trochę w to Świnoujście wsparli tutaj jedzeniem, bo Legnica całkiem nieźle sobie radzi. Okej. Chodźmy do tego Świnoujścia. Dobra, mamy cały czas na 1 miesiąc. Opał jest na 5 miesięcy, więc opałem powinniśmy sobie tutaj poradzić. Zwłaszcza, że mamy cały czas jedną osobę. Nawet możemy sobie tutaj zmienić coś takiego. Obóz drwali, no to tutaj desek też już mamy sporo, tych kłód mamy sporo. A jak wygląda... O, patrzcie, mamy 4 zbroje płytowe. To coś tutaj nasz płatnerz też działa z tymi zbrojami. Są 4, to tak naprawdę
możemy coś zobaczyć, jak to działa. Świnoujście, konfiguracja świty, dobra. I weźmy sobie, może takiego jakiegoś jegomościa i za 17 cyk. No i super. To jakbyśmy tak dozbroili armię z naszą świtą, no to tutaj wydaje mi się, że nasi wrogowie nie będą mieli w ogóle podlotki. Weźmy sobie kolejnego tego. No super. Wezmę taką taczkę. Ciekawe, czy będzie miał większą. No taka, żeby obiad na tym zjeść. Dobra, i weźmy sobie tego. Dobra, te kilku już ze świty mamy ulepszonych. No nic, teraz będziemy musieli mocno skupić się na poborach tych grzywien. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Dobra, no czekamy na nasze jedzenie. Zobaczymy, czy tutaj Legnica przyjdzie nam z pomocą. Mamy 6 dostępnych parceli mieszkalnych, ok. Myślę, że tutaj zawczasu jeszcze sobie musimy w takim razie przemyśleć temat kolejnych sadów i kolejnych tutaj ogródków warzywnych. Jakbyśmy sobie spróbowali coś takiego tutaj zrobić. O, tak do lasu, do linii lasu. Okej. I tu byśmy sobie postawili coś takiego. Zasadzimy sobie tutaj warzywa. Okej. Tu mamy jedno, tu mamy drugie. Myślę, że tutaj też powinniśmy sobie w ogóle coś przemyśleć. Zobaczmy coś takiego. No szkoda, tutaj troszkę za dużo miejsca nam zabierają. No dobra, ale już coś takiego jest całkiem nieźle. No nie ma też co przesadzać. Zróbmy sobie tutaj taką parcelkę. Musimy pamiętać, że na razie mamy jeden spichlerz i jeden skład i nie mamy więcej targu, więc tak naprawdę a powiedzcie mi, czy w takim miejscu ja mógłbym zrobić targ? Czy to raczej jest bez sensu? Gdzie to było? Jest na 7 takich straganów, na 5. Nawet na 8 gdzieś tutaj mi się pojawiło. O. Ale to by też troszkę zmotywowało, wydaje mi się, ten ruch tutaj. Chociaż już coś tu się dzieje, ale kurde, tak nawet kilka takich straganów na 5, na 6, o na 3. 3 takie stragany w takim miejscu. Jakbyśmy sobie zrobili w takim razie gdzieś tutaj kolejny spichlerz skład, no to może by akurat... Słuchajcie, no w zasadzie spróbujmy, bo nigdy czegoś takiego nie testowałem, to zobaczymy w takim razie.
Tu sobie połączymy też tą ścieżką, czyli pójdźmy sobie coś takiego. Dobra. Tu przejdziemy, tu byłby ten targ. Czy tutaj jakieś w ogóle jeszcze mieszkania jesteśmy w stanie sobie zrobić? Czekajcie. Czy to już będzie za stromo? Okej. Dobra, to wszystko jest zbyt strome, więc tak naprawdę takie 3 stanowiska tutaj. Czy pociągniemy? Dobra, tutaj będziemy mogli sobie jeszcze dalej ciągnąć te mieszkania, także bardzo fajnie. Dobra, ale to jeszcze poczekamy z tym. Tu sobie odbijemy jeszcze w ten sposób. Dobra. I z tych pól też chciałbym się połączyć w tamtą stronę. Jeszcze tak. Tutaj zrobimy sobie taki skrócik. Dobra, coś takiego. I w tą stronę. O, dobra. O, coś takiego. Okej. I myślę, że tutaj w takim razie z tej drogi puścimy sobie połączenie tutaj do tego skrzyżowania. Ale może tutaj wzdłuż tej haciendy naszej. O. Jakiś domek, coś tutaj może nam wejdzie, czy nie? Odwrócony, no ale to nie mamy dostępu do drogi, to nic nam się nie uda. O kurde, zwiększają ostro to. Dobra, myślę, że coś takiego, jakiś tu mamy nawet ogródek się trafi. Dobra. To niech sobie budują. Wprowadza się nowa rodzinka. Jedzenia dalej mamy tutaj na miesiąc. Może jakieś chleby, znaczy chleby, jakieś jabłka przyjechały. No jest tej pszenicy, także jak się tutaj wezmą tak naprawdę za przygotowanie nam tego ziarna, to już ten przyrost jedzenia też będzie lepszy. Zobaczymy, czy doszło do jakiejś wymiany. Czy mamy tutaj już... Tak, jest ruda żelaza, więc musieli część jabłek tutaj już wywieźć. Dajmy jedną osobę do dymarki. Warsztat kowalski jest, to zróbmy sobie części żelazne. Warsztat łuczarski, zróbmy tutaj koncentrację na kusze. Ustalmy sobie taki oddział, czyli te 36 kusz. Dobra. I to samo byśmy sobie zrobili tutaj. O, tu już 17 kusz mamy, więc bardzo się cieszę. Kolejnych 5 zbroi płytowych. Grzywien przybyło. Dobrze, dobrze to idzie, fajnie się to rozwija. Żebyśmy jeszcze tylko z tym jedzeniem się nie zapędzili. Jedna osoba jeszcze tutaj do chaty drwala po ten opał, żebyśmy chociaż żeby tego opału nie zabrakło. Więcej rodzinek do gospodarstwa. Niech przygotowują jak najszybciej mogą to. Może inaczej, zróbmy sobie nawet tutaj większy priorytet na tamucenie. Tutaj sieją, tutaj kończą jeszcze orać. Ok.
Dobra, tu mamy wybudowaną parcelkę. To co? No, żeby to tak było utrzymane w klimacie może tych pól, to ten ogród warzywny. A tutaj gdzieś, gdzie nam powstanie... Aha, jest tutaj. To co, może... No to jak mamy klimat tutaj leśny, tutaj polny, no to co, tutaj też jabłuszka w takim razie. Może plany na początku były inne, ale myślę, że tak ładniej to wszystko będzie ze sobą współgrać. Dobra, no i Świnoujście też nam się już rozwija tak pod kątem rolniczym całkiem mocno, więc gdzieś też może sobie przemyślimy, a może zrobimy sobie żyto jeszcze tutaj w Świnoujściu? Może to pszczelarstwo też, no zobaczymy jak to się ułoży. Natomiast na ten moment jeszcze bym chciał, aha, pierwszy spadek aprobaty, no pierwsze problemy serii i głód w Świnoujściu zagląda przez okna do naszych mieszkańców. Czy młyn już działa? Młyn jeszcze nie działa. Czy mają to zboże na czarną godzinę? No dobra, to zróbmy sobie, o nawet podaż ze spichlerza jak spadła. No tak, bo nie ma co wozić. Odbudowała nam się troszkę ta dzika zwierzyna, więc wrzućmy po jednym tutaj do obozu myśliwych, po jednej rodzinie. Rodzina jest głodna. No w posiadłości, no wiecie co, to już tutaj już zaczął głód sięgać. Okej, żebyśmy też nie przesadzili w Legnicy z tymi zapasami. Na razie mamy na 3 miesiące, to jakby jest to w miarę w porządku. Mąki jest sporo, więc chleby się pieką. Tutaj mamy dość dobrą zamożność regionu. Nie wiem, czy nie powinniśmy sobie w takim razie spróbować wesprzeć troszkę tutaj i nie sprowadzić jedzenia i no albo mięso, albo jaja, albo warzywa. I teraz wydaje mi się, że po prostu moglibyśmy troszkę uzupełnić tych warzyw. Przywieźmy może tak, żeby nowy miesiąc, żebyśmy mieli no na przykład z 80 na razie. Tutaj no ta aprobata jeszcze się nie zmniejszyło, co prawda nie zminusowało nam ten głód, no ale to jest już kwestia czasu po prostu jak zaczną nas tutaj dojeżdżać za brak jedzenia. No, musimy tutaj ostrożnie z tym. Wiecie co, ja też tutaj bym jeszcze sobie postawił faktorię. Kurde, chciałbym gdzieś... O, tu byśmy mogli... Jakbyśmy tutaj mogli gdzieś faktorię zrobić, ale w zasadzie to będzie trochę za daleko naszego składu i tego wszystkiego. Dobra, w ogóle takie budynki... No właśnie, nie wiem czy tutaj by nie było takie fajne miejsce. No bo w mieście myślę, że nie ma co też tego robić. Nie, no dobra, postawmy to tutaj na skraju naszego miasta. To co prawda te drzewa nam się wszystkie pousuwają, czego bym w zasadzie nie chciał.
No coś byśmy musieli poświęcić. Coś byśmy musieli poświęcić. Ale czekajcie. Ogólnie jest tak, że Faktoria uzupełnia swoje zapasy ze składu albo ze spichlerza. No to w zasadzie powinny być gdzieś tutaj blisko. To jeżeli byśmy sobie to zrobili jakoś w tych rejonach, czekajcie. No, gdzieś tutaj musimy to zrobić w takim razie. Inaczej, tu sobie zrobimy parcelkę. No, powiem wam, dylemat mam z tą faktorią. Nie bardzo tutaj ją w ogóle czuję. Dobra, zostawmy to na razie. Ludzie potrzebują jedzenia, inaczej mogą umrzeć z głodu. No, jeszcze nam tego brakuje, żeby nam zaczęli umierać z głodu. Nad tą faktorią się jeszcze zastanowimy później. Na razie musimy się zastanowić i popatrzeć, co nam się tutaj dzieje. Dobra, mamy ziarno, więc proszę mi tutaj 2 rodzinki szybko do pieca chlebowego. Może będą w stanie jeszcze ich uratować. Zobaczmy, czy ktoś w ogóle tutaj nam zginie od tego. Mamy ile? 192 osoby, całkowitą populację. Więc zobaczymy, czy ktoś tutaj nam stąd odejdzie, czy uda się to ogarnąć. No, nie spodziewałem się, że aż tak w Świnoujściu nas dociśnie ten głód. Dostępne zarządzenia. A gdybyśmy tak faktycznie w tym Świnoujściu jakieś zarządzenie tutaj zrobili? Mieszkańcy rezygnują z tego posiłku, zmniejsza zużycie jedzenia, ale także aprobatę. No właśnie, no teoretycznie moglibyśmy to tutaj spróbować wykorzystać, ale z drugiej strony chciałbym wysoką aprobatę. Myślę, że to możemy zrobić dopiero docelowo, jak na przykład w Legnicy już będziemy mieli około 200 tych rodzin, to wtedy na przykład zmniejszyć ich spożywanie tych zapasów żywności, a na przykład zmniejszyć aprobatę i przy okazji zmniejszyć zużywanie żywności. No dobra, ale to nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze, dalej mamy 0. Wszędzie cały czas mamy 0. Co? Wskoczył nam styczeń. Wskoczyły pierwsze jakieś zapasy żywności. Zróbmy jeszcze w takim razie może jedną rodzinkę do pieca chlebowego. Niech to się przerabia najszybciej jak to możliwe. Ta dzika zwierzyna tu jeszcze jest, także no dobra, po jednym myśliwym jest, więc niech sobie tutaj polują. Dobra, tu i tu, ok. Ciężkie czasy dla Świnoujścia. Tak ciężko tutaj na to pracowali, żeby tą Świnoujście tak rozwinąć, a tutaj przyszedł taki rok i nagle tego jedzenia zabrakło. Czyli widocznie za mało początkowo przewidzieliśmy sobie tych sadów i też nie do końca zaspokoili potrzeby tutaj wszystkich mieszkańców. No, pojawiają się tak naprawdę, jeszcze mamy trochę mąki, ale to wszystko idzie w takim tempie, że nic nam się tak naprawdę tutaj nie zmienia. Legnica też 2 miesiące, no to tutaj musimy
uważać. No myślę, że te kolejne zbiory już tutaj z tych nowych pól, z nowych sadów zaspokoją całą tą potrzebę jedzenia tej żywności różnorodnej. Natomiast no, w tym momencie musimy uważać. Musimy uważać. Jabłek nam też nie zostało zbyt wiele. Tutaj prowadzą wymianę, więc coś tam chyba się ruszy. 19-20 kusz już mamy w Legnicy, tak zmieniając temat tej biedy, która nas spotkała. Dobra, a tutaj mamy ile? Tutaj mamy już 44 kusze. Dobra, to spróbujmy w takim razie w Świnoujściu wymienić sobie, czyli usuńmy jednostki łuczników, a powołajmy sobie milicję z kuszami. Dobra, no i fajnie, mamy pełny taki oddział. Bardzo mnie to cieszy, jakiś pozytyw w tych trudnych czasach. I co? Mamy trochę tego chleba, trochę tych jabłek, ale to dalej jest jeszcze za mało. No, najtrudniejsza zima, która do tej pory nas tutaj spotkała. No ale okej, to też mamy już trochę tych rzeczy posadzonych, więc no liczę, że już następna zima nie będzie taka sroga i ciężka. Dobra, to mamy wszystko posadzone. Muszę się zastanowić w takim razie nad tym, żeby gdzieś rozszerzyć te nasze pola, bo jednak taka jedna morga, no to jest zbyt małe pole na takie rozrastające się miasto. Dalej jedzenia na 0. Na szczęście jeszcze widzę, że nikt nas tutaj nie opuścił. Aprobata jeszcze jest w porządku, więc nie ma aż takich złych wpływów, jak myślałem. No, utrzymuje się długo, natomiast to może tak, na bieżąco jest. O, jest, pierwszy miesiąc skoczył, jakaś nadzieja, jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Ale w Legnicy też mamy 1 miesiąc, także tu już kończmy tą wymianę, bo za chwilkę nic nie zostanie ani tu, ani tu. Kończymy to, za to mamy przynajmniej troszkę rudy. Dobra, czekamy na te kusze, jak się pojawią, już zrobią wystarczająco 36, to sobie powołamy też oddział kuszników tutaj. I co? Jeszcze się zastanawiam, ile tych oddziałów w ogóle będziemy w stanie zrobić. Czy jeszcze tutaj w ogóle co mamy? Broni drzewcowej i włóczni, czyli tak naprawdę moglibyśmy sobie jeszcze zrobić ten oddział z włóczniami, bo tak naprawdę go w ogóle chyba nie mamy. Ok, no i tutaj będziemy musieli czekać na nowych rekrutów, więc z każdym miesiącem, mam nadzieję, będą się uzupełniać, dopóki nie zaczną nas opuszczać ze względu na brak jedzenia. No, trzeba o tym dobrze pamiętać. No, musi to iść w parze, czyli każda rozbudowa i przyrost z roku na rok musi poszerzać nam te zapasy, to jedzenie, tą produkcję tego jedzenia, bo w przeciwnym razie no, coraz więcej z roku na rok jest spożywane i te zapasy kurczą się tym bardziej. To nawet nie chcę wiedzieć, jakby było, gdybyśmy nie mieli tej pszenicy, tylko faktycznie jakbyśmy nie zasadzili,
no to byłoby ciężko. No znowu jest na 0, więc znowu zjadają to na bieżąco. Nie ma mąki. Oj. Mamy loty. W marcu powinny zacząć pojawiać się już jagody. Tutaj tą zwierzynę weźcie tak do 10, to sobie tutaj przypolujcie jeszcze na to. Dobra. I Legnica też ma tutaj na 1 miesiąc zapasów. Ale już kusze się kończą, także zaraz sobie zrobimy kolejny oddział kuszników. Okej. Dobra, jest 36 kusz, także wycofajmy sobie z Legnicy ten oddział i dajmy sobie kuszników. Okej. Dobra. No, całkiem pokaźnie to już wygląda. Jeszcze kilku rekrutów w Świnoujściu i uzupełnimy sobie tutaj do 36 wszystkich. Okej, no nie zostaje nam nic jak tylko modlić się o szybki przyrost sezonowych jagód. No tej faktorii nie przywożą nam też tutaj widzę tego jedzenia. Dobra, Legnica jest na 0 i Świnoujście jest na 0. No to pięknie. Nasze miasta teraz cierpią z głodu. Bałem się, że tak to się może skończyć, natomiast no troszkę w to nie wierzyłem, że tak może być, ale jednak i taki głód nas tutaj spotkał. No ale bądźmy dobrej myśli, dopóki nie odchodzą nam, nie umierają z głodu rodzinki, dopóki mamy wysoką aprobatę, to można powiedzieć trzymamy się jakoś, natomiast po prostu nie mamy zapasów żywności na kolejne miesiące, a w zasadzie teraz to już nawet nie mamy na obecne. Trochę tym mięsem się tutaj posiłkujemy. Pojawia się, znika od razu na bieżąco. Dobijemy sobie już do marca i niech sobie jedna rodzinka, nawet druga, wskoczy już na te jagody, bo myślę, że od marca już zaczniemy sobie to zbierać. Tak samo tutaj. Tu w ogóle jest od razu komplet. Od razu jest komplet, także. Dobra, 4 parcele w Legnicy, więc w międzyczasie sobie jeszcze coś postawmy. No myślę, że tutaj w takim przypadku, no to tym bardziej musimy sobie przemyśleć sobie te sady. Dobra, zróbmy sobie jeden taki. Okej, i tutaj drugi. I tu sobie dosadzimy sady i jarzyny. Okej. Tu sobie postawimy po prostu takie chatki wzdłuż. Z warsztatami, z ogródkami, może się przyda. Potem wszystkie te ogródki sobie weźmiemy i poprzerabiamy na jakieś ciekawe rzeczy. Dobra, to będzie jeden, to będzie drugi. Tu sobie zróbmy jeszcze taki skrócik wzdłuż. Ok. No dobra, pojawił się 1 miesiąc zapasu
z tą żywnością. Krzewy zaczynają rosnąć. W Świnoujściu niestety jeszcze mamy na 0, ale pojawia się cały czas się pojawia jedzenie, pojawiają się warzywa. Może coś tutaj z tego jeszcze wyciśniemy. Dobra, warzywka idą w górę. No jest szansa. Oni tu chyba w takim razie to normalnie zbierają. Tak, zbiera plon. O ja, to może nas to uratuje, ale to popatrzcie, czyli jednak oni to zbierają w marcu? Teraz to ja już w ogóle nie rozumiem tych zbiorów. Czy to marzec, czy to wrzesień. Najważniejsze, że jedzenie nam już zaczyna powoli rosnąć. Dawać, rozkręcać się z tych ogródków swoich. I tak samo w Legnicy mam nadzieję, że się będziecie rozkręcać. Dobra, też mamy już tych warzyw. Dobra, no jest nadzieja, że jakoś się wybronimy. Super, jagody zaczynają rosnąć, także cisnąć mi tutaj zbieracze po te jagody. Tu od razu dajemy 4 rodziny. Niech szybko nam tutaj działają z tymi zbiorami. Dobra. Ok, i w takim przypadku możemy sobie już powoli zacząć w takim razie myśleć o poszerzeniu tutaj tego składu i spichlerza. Mamy z tej strony, to zróbmy sobie teraz za mało zasobów. Czy ja tutaj mam prężnie działający tartak? Tak, oczywiście tak jest. W tartaku nie patrzą na nic, jadą ostro. Zresztą desek mamy 620 i w Świnoujściu i w Legnicy. Szkoda tylko, że desek nie da się jeść, no bo byśmy mieli zapasów na kilka dobrych lat, chyba patrząc na ilość naszych desek. No dobra. Cały czas tutaj na bieżąco wszystko jest zjadane. Mam nadzieję, że w końcu to gdzieś tam ruszy, zaspokoi te pierwsze potrzeby i zaczniemy już zbierać jakiś zapas, bo w przeciwnym razie no to czarno to widzę. To w takim razie nie czekajmy, tylko zacznijmy sobie jeszcze musimy poczekać na te kłody. Zacznijmy sobie robić jeszcze te chaty do... Aha, no ale jak nie mamy kłód, to nie zrobimy nic. Kurde, no tak się dałem tutaj wyprztykać z tych kłód. No, za bardzo się chyba skupiłem tutaj na naszej armii, no ale nie mówcie, to jest bardzo ważny aspekt, zwłaszcza na tym etapie gry. Czasem się zastanawiam, czy nie ważniejszy niż już to jedzenie. A chociaż, no oczywiście wiadomo, że bez jedzenia to i żadnej armii nie utrzymamy, więc musimy zadbać o to jedzenie w pierwszej kolejności. Dobra. Jest już, no co jest z tymi kłodami? Jeszcze mi powiecie, że teraz w obozie nie, 2, całkiem to pusto. No tak, bo oni sobie wycięli już wszystko, a ja im tutaj nie przydzieliłem nowego rejonu. Proszę, tutaj macie piękny las. Proszę go tutaj wycinać i z niego sobie czerpać te kłody. Was tutaj damy troszkę, o może tutaj. Niech tak będzie. No i co? I po warzywach już? Dobra, no te jagody tutaj będą zbierać. Całkowita populacja 204. Szkoda, że nie ma pokazane, jakie mają spożycie. Tutaj w Legnicy mamy 318 osób, ale też jest na 0. Co prawda było więcej tych warzyw, ale i tak zapasów
Jest kiepsko. Dobra, musimy koniecznie zająć się uprawą i po prostu tymi polami. Mamy już 16 nieprzypisanych rodzin, więc może zróbmy sobie to w ten sposób, że przypiszemy po prostu, chociaż w zasadzie po co nam więcej osób, to co na ten moment mamy w takich słodowniach czy garbarniach, to wszystko sobie świetnie tutaj radzi, więc myślę, że nie ma co też robić, po prostu założymy sobie gospodarstwo i sobie założymy jeszcze kilka pól, tak żebyśmy, no co prawda w tym roku to już tego nie ogarniemy, ale może będzie już przynajmniej na przyszły rok. I teraz tak, jeśli chodzi o tą pszenicę, no to mamy tutaj miejsce. Tylko wiecie, co się zastanawiam? Zastanawiam się nad tym żytem. Gdybyśmy robili sobie żyto, no ale to w zasadzie tutaj musielibyśmy gdzieś wyjść sobie z tym żytem dalej. Więc okej, no fajnie, że mamy tutaj trochę zielonego, natomiast patrząc na to, co się dzieje z żywnością i zapasami, niestety będziemy sobie musieli to troszkę tutaj inaczej zagospodarować. I w takim razie sobie zróbmy tutaj, przenieśmy sobie ten obóz myśliwych. Dobra, a tu sobie postawimy jeszcze jedno pole. Nie tak. Na ile by to było? No jest 1,1, także 1,0, nawet 1,1 sobie zróbmy. I takie pole sobie tutaj postawimy. Niestety trochę zielonego musieliśmy usunąć, ale przerzucimy się w takim razie z taką produkcją na 2 pola i będziemy sobie sadzić po 2. Czyli tak, zróbmy sobie ugór, pszenica, ugór i tutaj zrobimy sobie tak samo. A tutaj była pszenica, ugór, czyli tak samo musimy sobie zrobić na tym polu. A tutaj znowu w trzecim sobie zrobimy tą pszenicę. A tutaj na razie zostawiamy tak. No niestety, ale na wejściu myślę, że to niczemu nie szkodzi, zwłaszcza, że tutaj ładnie się prezentują nasze sady. Tutaj wejdziemy sobie w pola, więc tak naprawdę możemy sobie jeszcze zrobić tutaj taką ścieżkę. Dobra. Mam nadzieję, że nasza zwierzyna też się przez to nie przeniesie, ale już więcej tutaj nie robimy. Tutaj mamy skraj naszej wioski. O, już myślałem, że gdzieś się tam chcą przenieść. Się wystraszyłem, ale jakoś sobie to ogarniemy. Dobra, co mamy? Zastanawiam się, czy po 2 rodziny, kurde, nie zwróciłem uwagi, czy po 2 rodziny nam przyrasta, czy po jednej. Dobra, a jeśli chodzi o jęczmień, to tutaj piwa mamy też zapas, więc na razie sobie to darujemy. No powiem wam, że no nie wygląda to najlepiej.
w tym momencie no znowu będziemy gdzieś bidować z tym jedzeniem. Mam nadzieję, że nikt nam jeszcze tutaj nie odszedł z głodu. No dobra, to tutaj jeszcze się tak zastanawiam, no ale to nam nic nie da, jedynie pasiekę, ale to potrzebujemy jeszcze punkcik, także na to jeszcze poczekamy. No nic, a jak wygląda tu? Ale my mieliśmy tutaj... Okej. Oni tutaj po prostu nie zdążyli tego zaorać. Ja sobie szczerze mówiąc zapomniałem o tym, że mamy tutaj dwa takie pola, czyli będziemy mieli też tej pszenicy więcej. No dobra. No dobra, no to myślę, że ten następny rok już jakoś odbijemy się. Patrzcie, tu jeszcze dalej zbierają. To wszystko albo sadzą. Okej, sieje, dobra. To właśnie, przez to, że tutaj już te pola zaczynają się obsiewać, te sady kolejne zaczynają nam rosnąć. Kolejne pole pszenicy, no mam nadzieję, że następny rok to już będzie rok obfitości, bo jak wiadomo najlepiej odbić się od dna. My tego dna właśnie sięgnęliśmy z naszymi zapasami żywności. To też następny rok liczę, że będzie obfity w różnego rodzaju zapasy żywności, że jakoś sobie to wszystko ustabilizujemy. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Wspierajcie serię, zostawiajcie łapki, zostawiajcie suby. Dziękuję za to, że oglądacie, za to, że jesteście. Miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć.